31. Wzmacniacz styrofoniczny o mocy wyjściowej około 30 W na kanał. Stan wizualny bardzo ładny. No, małe tutaj są niedociągnięcia. Przytarty troszeczkę napis od głośności i zdarty napis AUX 2. Sprzęt sprawny technicznie, czyli grający. Minimalne jakieś wady, przede wszystkim polegające na zestarzałych się smarach w potencjometrach i przełączników. Bardzo ciężko te przełączniki pracują, nie przerywają, nie trzeszczą, jednak jest to dość trudne. Nie ma tego punktu przełamania w tych przełącznikach. To samo dotyczy potencjometrów, gdzie trzeba dużo siły użyć, żeby nimi pokręcić. Po rozmontowaniu wyjdą wszystkie wady urządzenia. Moim zadaniem jest doprowadzić je do stanu perfekcyjnego pod względem oczywiście technicznym. Tak wygląda Luxman od środka po rozmontowaniu. Zasadniczo prawie nic w tym urządzeniu nie ma. Bardzo proste, banalne. Przełącznik selektora głośników, przełącznik selektora źródła, już są wyczyszczone przeze mnie. Blok końcówek mocy, oryginalne tranzystorki. Od razu na tej części jest zbudowany cały zasilacz. Na jednej płytce jest końcówka mocy wraz z zasilaczem. Przełączniki, jak widzicie, są wymontowane, zostały już wyczyszczone. Jeszcze muszę zrobić potencjometry. I standardowa operacja, którą zawsze wykonuję, to jest, prawie zawsze bym powiedział, to jest montaż przewodu sieciowego z uziemieniem. Oryginalnie był przewód dwużyłowy, którego odciąłem. Jest tu jeszcze zastosowany przełącznik Alpsa sieciowy, włącznik sieciowy, który ma dwie pary styków. Wykorzystano jedną parę, natomiast ja przy montażu już przewodu z uziemieniem wykorzystam obie pary, tak żeby podczas wyłączenia urządzenia odciąć również fazę i zero zasilania dla bezpieczeństwa. Przełączniki zamontowane, potencjometry naprawione, są na miejscu. Rozmontowałem jeszcze bardziej wzmacniacz. Następną czynnością będzie sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych oraz drobne modyfikacje spowodowane, bym to określił, może wadą konstrukcyjną, które trzeba usunąć. Obwód drukowany w tym miejscu nosi ślady mocnego wygrzania. Tutaj jedno miejsce wygrzane i następnie w drugim miejscu tutaj jest również przyciemniona płytka. Po drugiej stronie zamontowano rezystor półwatowy, który nie jest odsunięty na dystansach od płytki, od obwodu drukowanego, co powoduje jego nagrzewanie. Takie rozwiązanie zastosowano w przypadku tego rezystora. Jest on odsunięty na jakieś 10 mm od płytki i nie nagrzewa obwodu drukowanego. Ten rezystor usunę, jak również w drugim kanale drugi i zastosuję tutaj tulejki ceramiczne, dzięki którym będzie ten rezystor odsunięty od obwodu drukowanego, będzie miał lepszą cyrkulację powietrza i nie będzie się tak mocno nagrzewał. Następna rzecz, którą zauważyłem, jest tu kondensator zastosowany na zasilaniu sieciowym, papierowy, który jest pęknięty. Mógł już przejąć bardzo dużo impulsów i może być troszkę wewnętrznie uszkodzony. Ten kondensator również będzie przeze mnie wymieniony. W ekstremalnych przypadkach często się zdarza, że takie kondensatory są rozerwane na pół i zostają w zasadzie tylko nóżki z kawałkiem obudowy. Wzmacniacz zmontowany elektrycznie i uruchomiony.
Wzmacniacz polecany dla osób, które słuchają muzyki po cichu i chcą osiągnąć dużo basu, dużo wysokich tonów przy bardzo cichym słuchaniu, gdzie przy nowych konstrukcjach jest to niemożliwe. Bardzo duże podbicie funkcji load w tym modelu występuje. Wiele współczesnych wzmacniaczy na pewno w ten sposób nie zagra. Jedni to lubią, inni nie. Kwestia tego, jakie są czyje preferencje. Zamontowane kondensatory, tutaj wymienię 5 elektrolitów w końcówce i zasilaczu. Dodatkowo rezystorki, o których wspominałem, są postawione na tulejkach ceramicznych. Tutaj to widać na tym rezystorku. Przewód sieciowy z uziemieniem. Wykorzystałem 2 pary styków we włączniku sieciowym. Nowy kondensatorek filtru sieciowego. I zasadniczo można składać. Wzmacniacz ma bardzo małą moc wyjściową, ale gra niesamowicie. Przynajmniej dla mnie. Obsługa banalnie prosta, bardzo mało przycisków. Jak w większości Luxmanów, ten model L31 nie posiada na przykład regulacji balansu, typowego potencjometru. Jest tutaj gałeczka w gałeczce. Znajduje się taki mały ogonek, wypustek. Możemy tutaj regulować między kanałem lewym a prawym. Ogólnie zerowanie ściągamy jakby maksymalnie w lewo jeden element, później drugi i mamy gotowe ustawienie równe 2 kanałów. Ciekawostką jest to, że są niezależne regulacje barwy dźwięku dla kanału lewego i dla kanału prawego. Tonów niskich i tonów wysokich. Standardowo filtr niskoprzepustowy, górnoprzepustowy, funkcja loudness, selektor mono stereo, dodatkowo odsłuch wejścia z magnetofonu. Ogólnie są 4 wejścia audio: AUX 1, tuner, gramofon i AUX 2, czyli mamy 4, ale dodatkowo jeszcze można wykorzystać tape monitor jako wejście 5. Podłączenie 2 par zespołów głośnikowych. Dlaczego montuję standardowo przewód z uziemieniem? Z prostej przyczyny. Wielu użytkowników stosuje w tej chwili źródła sygnału cyfrowe. Wiele osób korzysta z komputerów stacjonarnych, które są często nieuziemione lub uziemione, a wzmacniacz jest nieuziemiony. Tworzy się wtedy duża ilość zakłóceń, stąd montuję zawsze kable z uziemieniem. Rozwiązuje to wiele problemów, nie tylko problemów związanych z bezpieczeństwem użytkowania. Tył wzmacniacza. Wejścia cinch, jak również wejście DIN do magnetofonu. Proste zaciski śrubowe na konektory widełkowe. I zasadniczo to jest wszystko, co tutaj możemy zobaczyć. No i jeszcze śrubeczka, pod którą podłącza się uziemienie w przypadku podłączenia wejścia gramofonowego, wykorzystania i podłączenia gramofonu. Tutaj jeszcze jest wyjście zewnętrzne przełączane do zasilania źródła zewnętrznego. Jakiegoś urządzenia zewnętrznego, które może być włączane równocześnie z uruchomieniem wzmacniacza.